Cześć i czołem. Skoro tu jesteś, to znaczy, że zaciekawiło Cię pytanie, ile będzie kosztować wyjazd na Kretę w 2023 roku. Czy z roku na rok jest drożej? Ile kosztuje wynajem auta? Ile kosztują noclegi na Krecie? Gdzie tanio zjeść w Retimno? Jakie są ceny w sklepach spożywczych? I wreszcie, czy Kreta jest tańsza niż na przykład Majorka i Chorwacja? Na te wszystkie pytania i wiele innych odpowiem Ci w tym filmie. Więc pakuj swoje walizki i przygotuj się na niezapomnianą kretańską przygodę. A ile kosztuje bilet na Kretę? Jeśli wybierzesz Ryanair, który ma największą siatkę połączeń na Kretę, to możesz liczyć na cenę od 300 do 600 zł za bilet w dwie strony, poza sezonem oczywiście. Jeśli celujesz w wyjazd w sezonie wakacyjnym lub długi weekend, to cena znacznie podskoczy, a bilet kupisz w granicach 600-800 zł. Oczywiście są wyjątki od reguły i jeśli poświęcisz na to więcej czasu przed wylotem, możesz upolować tak jak ja w maju lot z Wiednia do Hani za 22 euro. Cena oczywiście za przelot dwie strony, bez bagażu rejestrowanego. A jeśli lubisz latać rejsowymi liniami lotniczymi, to pozostaje tylko lot z przesiadką z Polski. Niestety Polska nie zapewnia żadnego bezpośredniego połączenia. Więc czy wakacje z biurem podróży są zawsze droższe? Niekoniecznie. Jeśli planujesz wylot w terminie tak zwanego niskiego sezonu, czyli po majowym weekendzie do połowy czerwca lub od 15 września do końca października, może się okazać, że upoluje Cię dobrą cenę na tygodniowy wyjazd. W końcu, nie od dziś wiadomo, że lipiec i sierpień to sezon pełnego oblężenia Krety, więc sami rozumiecie. Jak dokonać rezerwacji przez biuro podróży, to ja już Wam nie będę tłumaczył. Wróćmy więc do organizacji wyjazdu na własną rękę, czyli jak założyliśmy, prawie zawsze taniej. Mamy już lot i co dalej? Na drugi ogień wrzucamy nocleg i tu pada kolejne pytanie. Będziecie wypożyczać auto, czy korzystać z transportu zbiorowego? Ma to dość istotne znaczenie przy wyborze miejsca pobytu. Jeśli zdecydujesz się na transport zbiorowy, to pamiętaj, by wybrać nocleg na przykład w Hani lub Retimno. Zawsze łatwo będzie Wam się dostać na przystanek autobusowy. KTL to jest główny operator kretańskich autobusów, a ceny biletów autobusowych na Krecie są regulowane przez rząd i są umiarkowane według standardów europejskich. Przybliżone ceny biletów na popularnych trasach i czas podróży w 2023 roku to przejazd z Heraklionu do Pałaców Knossos 1 euro i czas przejazdu 12 minut. Z Heraklionu do Agios Nikolaas to 7,70 centów i czas przejazdu do 1,5 godziny. Z Heraklionu do Laropetry 12 euro, 2,5 godziny przejazdu. Heraklionu do Mali 4 euro, 1 godzinka przejazdu. Z Heraklionu do City 16 euro, 3 godzinki drogi. Heraklionu do Hani to koszt przejazdu 15 euro i czas przejazdu 3 godziny. Może odległość nie jest duża na tych przejazdach, prawie zawsze, natomiast drogi są mocno zatłoczone, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Stąd tak długie okresy przejazdu. Wszędzie fotoradary, masa zakrętów, nie ma autostrad na Krecie, to jest kolejna rzecz. Drogi szybkiego ruchu, ale tam prędkość zwykle panuje średnio około 70 na godzinę, stąd też takie czasy. No dobra, wróćmy do tych transportów. Retymno Heraklion 8,30 euro, 1,5 godzinki. Hania Retymno 6,8 euro, 1 godzinka. Autobusem generalnie można dojechać do głównych atrakcji turystycznych Krety, do Pałaców Knossos, miast Festus, Gortyny, klasztorów Arkadii, Preveli, płaskowyżu Omaros, Ichoras, Fakion. Można też dojechać autobusem. Jeśli podróżujesz po Krecie w 4 osoby, to znacznie taniej będzie wziąć taksę lub wynająć samochód, niż dla całej czwórki płacić za przejazd autobusami. Dobra, nocleg na Krecie, pokrótce jak i gdzie rezerwować. No pewnie. Kreta oferuje naprawdę mnóstwo różnorodnych opcji noclegowych, które pasują do każdego budżetu, generalnie każdego stylu, od ogromnych hoteli all inclusive, luksusowych z pięknymi widokami, czy można też bardziej skorzystać z budżetowych wersji, na przykład z hosteli albo apartamentów u lokalnych właścicieli. Kreta ma dla Ciebie też odpowiednie miejsca. Sprawdź hotele takie jak Mitsis, Grek Hotel, Mytos czy Iberostar. One oferują piękne pokoje, doskonałe usługi, niezapomniane widoki, a najlepsze jest to, że rezerwując bezpośrednio często możesz uzyskać lepsze ceny niż przez pośredników. Jeśli jesteś grupą przyjaciół lub rodziną, pomyśl o wynajęciu willi. Ceny mogą wydawać się na początku wysokie, ale pamiętaj, że wiele z nich, kiedy przeliczysz to na jedną osobę, zobaczysz, że cena naprawdę będzie świetną ofertą. A przecież kto nie chciałby mieć własnej willi z prywatnym basenem na Krecie? Pamiętaj tylko, że niezależnie od wybranego noclegu będzie obowiązywał podatek klimatyczny. Ta mała opłata, którą płacisz bez względu na to, czy zatrzymujesz się w hostelu, czy w 5-gwiazdkowej willi.
Klienci generalnie objęci są obowiązkowym podatkiem turystycznym w wysokości od 25 centów do 4 euro na dzień, w zależności od kategorii hotelu. Opłata płatna jest na miejscu hotelowym i tak na przykład za hostel zapłacicie do 1 euro, a hotel 4-gwiazdkowy 3 euro, hotel 5-gwiazdkowy już będzie 4 euro. Jeżeli zależy Ci na bardziej budżetowym wyjeździe, to zawsze jest opcja hostelu. Za mniej niż 20 euro za łóżko w pokoju wieloosobowym będziesz miał szansę na nawiązanie nowych znajomości, a także odkrycia Krety w bardzo ekonomiczny sposób. Pamiętaj, choć na pewno kuszące jest rozłożyć namiot na jednej z pięknych plaż Krety, jest to niesamowicie jednak nielegalne, więc ciesz się pięknem Krety i szanuj przepisy, aby Twoja podróż była pełna pozytywnych wspomnień. Samej rezerwacji noclegów najlepiej dokonywać za pośrednictwem maila, bezpośrednio oczywiście lub telefonu. Sprawdzałem to już kilkukrotnie i zawsze udało mi się uzyskać lepszą cenę niż w przypadku popularnych wyszukiwarek. Witam Cię na moim kanale. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli po obejrzeniu zostawisz łapkę w górę, co pozwoli mi zwiększyć zasięgi na YouTube. A jeśli kanał Ci się podoba, oczywiście zasubskrybuj go, a będzie zawsze na bieżąco z moimi filmami. Ja robię to generalnie tak, zawsze w ten sam sposób. Pokażę Ci to na podstawie mojej rezerwacji. Mechanizm zawsze jest ten sam. Wyszukuję hotel, apartament na Bookingu, hotel z Agodzie. Robię rezerwację z możliwością zwrotu. Po otrzymaniu potwierdzenia z rezerwacją piszę maila lub lepiej dzwonię do hotelu z pytaniem, czy mogą mi zaproponować lepszą cenę, jeśli dokonam rezerwacji bezpośrednio u nich. Na przykładzie hotelu Greg Hotel Plaza i Mitsis Cretan Village udało mi się urwać 730 zeta za 7 dni pobytu. Uwierz mi, da się jeszcze więcej. Jeśli planujesz wyjazd ze zwiedzaniem na własną rękę, to kliknij link w prawym górnym rogu ekranu lub w opisie do tego filmu znajdziesz tam 10 trików, które sprawią, że Twoja podróż będzie idealna od A do Z. Wróćmy jeszcze do transportu. Taksówki na Krecie generalnie kursują według taksometrów i oczywiście są najdroższą formą poruszania się po wyspie, ale wygodne postoje taksówek znajdują się też przy wyjściu z lotniska, w miejscach głównych, więc łatwo jest poruszać się po Krecie taksówkami. No pamiętaj tylko, żeby korzystać zawsze z licencjonowanych taksówek, które mają taksometry albo z góry ustalać cenę, bo są też w sezonie ludzie, którzy potrafią żerować na naiwności turystów. Więc pamiętaj, że na postojach wszystkich są tablice z rozpisanymi taryfami, wybranymi połączeniami. Ważne, żeby pamiętać, żeby przy zamówieniu telefonicznym czy normalnym sprawdzić przy wejściu do taksówki, czy licznik bije od momentu przyjęcia zlecenia, a nie wcześniej. Dobra, więc skoro mamy już lot, nocleg, transport, sprawdźmy, gdzie zjeść i jakie są ceny. Ceny w restauracjach są bardzo elastyczne, poczynając od tak zwanych paragonów grozy, które zaczynają piętrzyć się na grupach facebookowych już początkiem lipca, a nawet już w czerwcu, prosto z promenady w Retymno na przykład, poprzez niewielkie knajpki na obrzeżach Heraklionu, a kończąc na tanich knajpkach poza miastami. Przykładowe uśrednione ceny dań na Krecie to koszt jedzenia w hotelu wynosi od 15 do 20 euro. Możesz znacznie urozmaicić swoją dietę odwiedzając kawiarnie, restauracje, tawerny, chodząc na lunch i obiad. Ceny w menu są ogół rozsądne, a porcje duże. Jeśli nie zamawiasz szczególnie drogich potraw, musisz uważać na ryby, bo często są liczone na wagę po 70 euro nawet. To smaczny obiad, lunch zamkniesz w cenie 15 do 20 euro. Oceń sam generalnie oto lista kilku potraw z cenami w 2023. Przystawki cacyki 4 euro, sałatka serowa 4 euro, nadziewane liście winogron 5, ziemniaczki w mundurkach 3 euro, smażone kalmary około 10. Co do dań głównych, steki od 10 w górę, kurczaczki po około 9, spaghetti 8 euro, sałatka grecka 6, w zależności czy tam dużo sera jest, plus grillowana ryba, tak jak wspomniałem, 1 kg, powyżej 50, różnie, od 50 do 90, no ale za deser, chałwę, baklawę, szarlotki z lodami zapłacimy około 4, napoje, wino od 15 euro za butelkę, 5 euro za 500 ml house wine, cola 2,5 euro w knajpie, woda mineralna około pół euro, kawa 2,5 euro. Ceny mniej więcej podobne do tych z poprzedniego roku. A jeśli zdecydowałeś się gotować we własnym zakresie, no to generalnie ten wyjazd cały zamkniesz w dużo niższej kwocie, ponieważ ceny w sklepach i na targach są bardzo generalnie zbliżone do tych cen z Polski. Przygotowałem dla Ciebie też krótką listę cen w 2020 roku. W stosunku do ubiegłego roku ceny jedzenia w kretańskich sklepach nieznacznie wzrosły
nie odbiegają jednak od tych, które znajdziemy, tak jak wspomniałem, w polskich. I tak, chlebek półkilowy 2,20, chleb tostowy około 2 euro, tortille wrapy 2 euro, pieczywo waza 2,5 euro, mięso, nabiał, mleko generalnie około 2 euro, czyli takie ceny, no może nie polskie, przesadziłem, ale europejskie w euro. Masło lurpaczek 3 euro, jajka 12 sztuk, około 2 euro, serki żółte, o to jest ogromna rozpiętość. Wędlinki, no nie polecam, no ale tak 100 gramów za 2,70, mięsa mielone 400 gramów 4 euro, no mówiłem, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest tak mniej więcej jak u nas, może nie w Lidlu i w tym, ale Coca-Cola puszka na przykład 0,7, jakaś tam mąka euro 90. To są rzeczy takie, które się rzadko kupuje. A chipsy Lay's, o tak, 2 euro za dużą paczkę. Dobra, ile kosztuje kawa na Krecie? Zanim napiszemy o cenach kawy, trzeba przyznać, że kawa generalnie w Grecji smakuje wyśmienicie. Wszędzie podawana, smakuje dobrze. Grecy robią bardzo pyszną kawę i tak jak wspomniałem, espresso około 2 euro. Jak chcecie coś mrożonego, frappę zapłacicie 4. Na plażach, w sercach Elafonisi czy gdzieś przy barach będzie to 6 euro. Jeśli nie wiesz, jak znaleźć tani lot na Kretę, zobacz nasz film, do którego link znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu lub w opisie do tego filmu. Alkohol, tak jak wspomniałem, wina zaczynają się od 7 euro, house wine w każdej knajpie praktycznie jest za 5. Piwko, no to tak od euro 70 do 2. Jak chcecie jakiegoś krafta, no to trzeba będzie zapłacić już 2,5 euro. Praktycznie wszędzie, nawet przy plażach w Retimno, w supermarketach te ceny się praktycznie dużo nie różnią. Jeśli chcecie taniej, no to musielibyście jechać do jakiegoś dyskontu, których tutaj ciężko widziałem w Heraklionie Lidla, więc może tam trzeba by poszukać, jeśli potrzebujecie hurtu. Wódka na przykład Absolut kosztuje z 7 około 17 euro, więc no takie są ceny na Krecie. Ceny leżaków. Leżaki na Balos kosztują 15 euro, z tym leżaki w Elafonisi kosztują 20 euro, leżaki w Retymno kosztują około 10 euro. Oczywiście mówię tu o cenie leżaków z parasolami. Jeszcze tak, zostają mi ceny paliwa. Diesel kosztuje około 2 euro. Przepraszam, diesel około euro 60, benzyna od euro 80 do 2 euro. W zależności, czy tankujecie na autostradzie, czy w innym miejscu. Generalnie Grecja to piękny i bogaty kraj, pełno historycznych miejsc. Jeśli szukacie filmu o najlepszych atrakcjach, to już nie będę tego zawierał w tym filmie, żeby nie rozwalać tego filmu w granice możliwości. Znajdziecie go na moim kanale już wkrótce. 7 najlepszych atrakcji odwiedzonych z opisami, nie tylko opowiedzianych, ale też o bogatych praktyczne informacje. Więc generalnie czy Kreta nadal jest tania? Wakacje na Krecie mogą być nadal tanie, jeśli będziemy je planować z głową. Jeśli pójdziemy do biura podróży i kupimy sobie wyjazd na przykład w Tui czy w innym w resorcie, to będzie masakra, tak? Cena nas zabije 20 parę tysięcy. Jeśli zaplanujecie to sami, zrobicie to przynajmniej za pół ceny w sezonie. Tak jak ja to zrobiłem, nocując na Balos, w Elafonisi, trochę w Retymno i trochę faktycznie w resorcie. Nie będę tutaj przytaczał moich cen, natomiast udało mi się sporo urwać i ten wyjazd ubarwiłem, po prostu był i trochę wiejski i w Balos nie dojeżdżaliśmy daleko, w Elafonisi mieszkaliśmy przy plaży, noclegi zamykają się w około 120 euro za 4-osobową rodzinę, więc da się to zrobić taniej. Przez biuro też da się zrobić taniej, jeśli nie jedziecie w sezonie albo żeby kupicie chyba lot rok wcześniej. Ja bym się nie zdecydował, żeby kupić 2 miesiące wcześniej lot, bo ten sam 10-dniowy pobyt tutaj wychodzi mi 27 tysięcy, z czego ja mój zamknąłem w 9500 zł z przelotami Ryanerem i wynajmem samochodu. Więc chyba to robi ogromne wrażenie. Więc no tak, no, generalnie Grecja jest droższa versus poprzedni rok, ale można ją zrobić, jak pokazuje mój przykład, też tanio. No i co na koniec? Pozostaje mi zaprosić Cię na mój kanał YouTube, czekać na kolejne filmy. Teraz będzie sporo z Grecji. Będę domykał jeszcze Chorwację, czyli najbardziej 2 popularne kierunki wakacyjne naszych rodaków. Zaglądaj na kanał, bądź na bieżąco, wejdź na www.wypadskrajudoraju.com, a za niedługo kolejne filmy. Ciao, do zobaczenia.